Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałabym Wam troszeczkę poopowiadać o szałwi. Szałwię uprawiam w tym roku w mojej nowej grządce ziołowej. Mamy już połowę lipca i moja szałwia, jak widzicie, ma się dobrze. Mam tutaj, wydaje mi się, co najmniej 2 lub 3 gatunki tej szałwi, ponieważ jedna z szałwi już pięknie kwitnie. Tutaj mamy takie purpurowo-fioletowe kwiatuszki, a tu z kolei mamy białe kwiatuszki. Szałwia to po łacinie salvere i to oznacza ratować, być w dobrym zdrowiu. W XVI wieku już wspominano o szałwi, jako że jest dobra na głowę, na mózg, powoduje zachowanie jasności umysłu. Natomiast we Włoszech dodaje się świeże liście szałwi do chleba i do masła. Szałwia może dorosnąć do 60 cm wysokości. Moja nie jest taka wysoka. Tutaj mamy ramę mojej grządki, słuchajcie, ale ja ją dosyć często tnę. Także może i dlatego nie urosła taka wysoka. Także tutaj do 60 cm wysokości i tak jak widzicie, mamy lipiec i moja szałwia już kwitnie. Kwiaty są bardzo takimi dużymi wabikami dla pszczół i dla motyli. Ta roślinka wymaga luźnej ziemi i słonecznego stanowiska i tutaj liście mogą być zbierane przez cały rok. Także nie boję się jej ciąć i jak odrasta, to znowu przytnę i będę tak sobie zbierała. Jednak warto zaznaczyć, że ta szałwia najlepsze, najbardziej aromatyczne liście będą dopiero w sierpniu. Wykorzystać można liście szałwi w różny sposób. Można pić herbatkę z suszonych liści i ona będzie miała taki ostry posmak pieprzu, ale taka herbatka jest, słuchajcie, bardzo dobra w momentach, kiedy czujecie się tacy zziębnięci jesienią, zimą lub jesteście zmęczeni. Także no, jest ona pomocna w tym, żeby odzyskać troszeczkę zdrowie, polepszyć sobie. Pamiętajcie, że jeżeli używacie świeżych liści, dajemy tak 2 łyżki, a jeżeli jest to już suszona szałwia, to dajemy 1 łyżkę, czyli to jest taki stosunek 2:1, świeżych do suszonych liści. I takie 2 łyżki świeżych liści dajemy na 250 ml wody, popijamy małymi łyczkami. Jak będzie suche, to wtedy dajemy 1 łyżkę na 250 ml wody i też małymi łyczkami sobie popijamy i będzie ona nam wspomagała to, żebyśmy się tacy zziębnięci nie czuli. A tutaj pokazuję Wam składniki na sól. I do tych składników, i tutaj potrzebujemy oczywiście świeże liście szałwi, tymianek, rozmaryn, bazylię i szczypior. I teraz pójdę do kuchni to wszystko umyć i poszatkować. Przygotowałam sobie taką niewielką blaszkę, bo te zioła będziemy suszyć. Także ja sobie tutaj najpierw szatkuję to, co jest takie spore, a więc mój szczypior i będę rozkładała na blaszkę. Każdy może robić według własnego uznania takie mieszanki ziołowe, a ja spróbuję właśnie z tymi składnikami, które Wam podałam. Teraz zajmę się bazylią, osuszę sobie i poobrywam listki z tych głównych gałązek. No i teraz poszatkuję sobie te liście bazylii. Nie ma co się przejmować wielkością listków bazylii, bo to i tak będzie później rozdrabnione w dalszym procesie. Teraz moja szałwia. Też obrywam tylko listki. Szatkujemy.
kolejne zioła też oberwę tylko z tych gałązek głównych, pozostawiając tylko te dość miękkie listki. Z tym Jankiem się będę musiała troszeczkę pobawić, także spotkam się z Wami za chwilę. Użyję zwykłej soli kuchennej. Po prostu zasypuję teraz moje zioła sporą ilością soli. I teraz wstawiam, słuchajcie, tą moją mieszankę ziołową do piekarnika na 30 stopni i będę czekała, aż te zioła się wysuszą. Tak wygląda sól po wysuszeniu razem z ziołami. Wszystko jest suchutkie i teraz wsypię to do mojego NutriBullet, żeby to zmielić. I tym sposobem mamy piękną, zieloną, ziołową sól do mięs, ryb, do wszystkiego. Do chleba, jak pieczecie chleb, przepiękna i pięknie pachnąca. Także tyle mi na zimę wystarczy. Szałwia jest także doskonała do kąpieli orzeźwiających. Dodajemy 3 łyżki poszatkowanej świeżej szałwi lub 6 łyżek suchej szałwi do woreczka z muślinu, chyba tak się mówi, z muślinu i po prostu pod bieżącą wodę dajemy. A jeżeli ktoś ma twardą wodę, to polecam dodać 3 łyżki płatków owsianych do tego woreczka i to doskonale zmiękczy wodę, a także nawilży i zmiękczy Waszą skórę. Także super, taka orzeźwiająca kąpiel w szałwi. No cóż, to ja sobie zrobiłam, słuchajcie, napar z szałwi. Tak jak Wam mówiłam, ma właściwości zdrowotne i także między innymi pomaga na taką flegmę, czyli takie działanie odkrztuszające ma. A jak możecie słyszeć, ja przeważnie mam zatkany nos, nie wiem dlaczego, i te gardło takie jest też, no można powiedzieć, zaflegmione, także sobie od czasu do czasu popijam taką herbatkę. Również działa regulująco na hormony żeńskie, także myślę, że w każdym wieku warto popijać, żeby sobie uregulować estrogen, czyli hormon żeński, ale tutaj zaznaczam, nie jest polecana kobietom w ciąży. Także przed zastosowaniem oczywiście należy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. To tak gwoli ścisłości. Ja lubię posmak tej szałwi, tu sobie już zaparzyłam, jak widzieliście, około 2 łyżek. Ma taki piękny, żółtawy kolor ta szałwia i po prostu sobie odcedzam. Nie wlewam od razu po całości, żeby sobie to jeszcze ta szałwia, słuchajcie, naciągała i małymi łyczkami. Także na zdrowie. Taki pieprzowy, dosyć ostry posmak. Jeżeli będzie zbyt dużo gałązek, to może mieć taki gorzkawy też posmak, ale moje starałam się tylko obcinać listki i ja lubię ten smak. Pamiętacie, działa też odkażająco. Kiedyś się robiło takie napary z szałwi dosyć intensywne i pukało się usta, jeżeli ktoś miał jakieś problemy z dziąsłami czy taftami na języku, to też się trzymało po prostu tą szałwię w buzi, ten napar taki gęsty, mocny i przepłukiwało się to, także działa antyseptycznie. I takimi małymi łyczkami podczas dnia, słuchajcie, warto pić szałwię. Mi smakuje na ciepło, a na zimno to tak chyba bym szybciej wypiła, także jak mam, to piję. Tutaj przede mną cebula się suszy,
Muszę ją chyba bardziej rozłożyć, bo ma dosyć tutaj dużo tych liści zielonych jeszcze. Nie chcę, żeby zaczęły gnić. I przyniosłam sobie, już oberwałam, manżdu, to zielone takie, które mi smakowało bardzo, bo chcę wyłuskać sobie nasiona, także to też będę musiała zrobić. Taka sól najbardziej pasuje do tych takich ciężkich mięs, takich czerwonych, ale także pasuje do wieprzowiny w sosie jabłkowym. Jest przepyszna. Także dodaje się oczywiście świeże liście też szałwi dodaję, ale jak mam taką sól, to też jako przyprawę do tych czerwonych mięs stosuję. Czasami do sałatek też dodaję takich, jak robię coś na bazie oleju, oliwy, to dodaję jako przyprawę taką ziołową, także no jest dużo zastosowań, słuchajcie. Szałwia nie jest taka, myślę, trudna w uprawie, wymaga tylko takiej przewiewnej gleby i żeby nie stała w niej woda. Nie pryskałam na żadne owady. Te dolne listki oczywiście będą jakoś podgryzione, ale te górne zachowują super wigor, także nie są zżerane ani podgryzane przez nic. I z rozmnażaniem szałwi można rozmnażać szałwię przyginając całą roślinkę, gałązkę tej roślinki do ziemi, przysypując, szpilką najlepiej umocować, aż wytworzy korzonek i potem odciąć od matecznej rośliny. Można też ciąć na wiosnę takie lekko zdrewniałe, niezbyt mocno zdrewniałe gałązki, wsadzić do torfu i torf do kompostu, o tak, i podlewać, po prostu czekać, aż się ukorzeni. Ja tutaj mam ten narożnik jeden mojej grządki, także mam nadzieję, że przetrwa zimę i nie będę musiała nic rozsadzać. A w tym roku tę szałwię pozyskałam z nasion, także udała się super i jestem zadowolona i na pewno przez cały sezon będę zbierała listki do suszenia, żeby mieć na zimę. Na razie piję świeżą herbatkę, a w zimową porą będę piła z suszonej. Pamiętajcie, w stosunku 2:1, 2 łyżki świeżych liści to jest 1 łyżka suszonych liści. Także życzę Wam miłego dnia i powodzenia z szałwią. Dajcie znać, czy też lubicie szałwię w swojej kuchni i w domu. W domu, bo mówię o kąpieli, o piciu herbatki. Czy uprawiacie szałwię? I będzie już oczywiście mi miło, jeżeli zostawicie mi komentarz, jeżeli polubicie ten film, a jeżeli jesteście tutaj nowi, to zapraszam do subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo miło widzieć Was na moim kanale. Miłego dnia, pa pa.